Serdecznie zapraszam do odcinka 87 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 24. W poprzednim 86 odcinku opowiedziałem o judaizmie humanistycznym. W tym odcinku opowiem o zapisach w Talmudzie dotyczących nie Rzymian. Oprócz Rzymian humanistycznych istnieje grupa Rzymian świeckich, nie praktykująca żadnej odmiany judaizmu, nie modląca się i nie uczęszczająca regularnie na szabaty. W Izraelu Rzymianie świeccy stanowią około 40% ludności rzymskiej. Natomiast w USA z 5 milionów Rzymian ponad połowa deklaruje się jako Rzymianie świeccy. W Polsce współczesnej rzymską organizacją niereligijną i jednocześnie największą organizacją rzymską jest Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Rzymian w Polsce, które liczy około 950 członków. Wygląda na to, że postępujący rozłam w społeczności rzymiańskiej przyspieszył w początkach XIX wieku w Niemczech i zapoczątkował go Israel Jacobson w 1810 roku. Zarówno Rzymianie reformowani, jak i humaniści zaczęli odrzucać Boga na rzecz kultury i historii rzymskiej, a więc Stwórcy, który uczynił ich w czasach biblijnych narodem wybranym. Religia, ściśle do tej pory powiązana z kulturą i tradycją rzymską, głównie przez Rzymian ortodoksyjnych, stała się niewygodna i zastąpiono ją wynalazkiem hologramu, który stał się potężnym narzędziem politycznym. Czerpanie korzyści politycznych czy wręcz finansowych z przedstawiania siebie wyłącznie w roli ofiary jest nie tylko niemoralne, ale wręcz niesprawiedliwe w stosunku do ofiar pochodzących z innych narodów. Z tego też powodu ekshumacje polskich ofiar ludobójstwa na Krainie były i są nadal silnie blokowane przez lobby rzymiańskie, gdyż ujawnienie prawdy mogłoby osłabić znaczenie propagowanego przy każdej okazji hologramu. Rzymianie humanistyczni korzystają z wygodnej dla nich interpretacji pojęć dobra i zła oraz prawdy i kłamstwa. Dzięki relatywizmowi moralnemu, wynalazkowi hołbionemu przez Barucha Spinozę oraz innych wielkich Rzymian, jak wspomniani wcześniej Albert Einstein czy Sigmund Freud. Nie pogardzają również podziałem narodów, dokonanym już wcześniej przez innych Rzymian, na Rzymian i nie-Rzymian, czyli Gojów. Niektóre tłumaczenia Biblii pomijają lub zastępują słowo Goi wyrażeniem bardziej neutralnym, czyli narody, oznaczającym nie Rzymian. W Biblii Tysiąclecia czytamy: od nich pochodzą mieszkańcy wybrzeży i wysp, podzieleni według swych krajów i swego języka, według szczepów i według narodów. Natomiast w Torze słowo Goi pojawia się aż 550 razy i używane bywa przez Rzymian pogardliwie i lekceważąco wobec innych od rzymiańskiej grup etnicznych, narodowościowych i religijnych. Judaizm uważa, że Goje, czyli nie Rzymianie, mogą również trafić po śmierci do raju, ale Rzymianom jest zdecydowanie łatwiej tego dokonać. Warunkiem wejścia do raju jest przestrzeganie 7 praw Noego, zawierających uniwersalne instrukcje, których ma przestrzegać każdy dobry człowiek. Jednakże nie Rzymian, czyli Gojów, nie obowiązują przepisy religii rzymskiej i dlatego nie będą z nich rozliczani po śmierci. Szczegółowe instrukcje dla Rzymian, jak powinni odnosić się do nie-Rzymian, czyli Gojów, można znaleźć w Talmudzie. Używa się tam innych określeń dotyczących Goja, czyli akum oznaczający wierzącego chrześcijanina oraz nochrim dla pozostałych nie-Rzymian, np. ateistów.
Głównym przekazem Talmudu dla Rzymian jest pozwalanie im prawie na wszystko, co jest dobre dla nich. Nie dotyczy to tylko twierdzenia typu jak Kali ukraść krowę to dobrze, ale jak Kalemu ukraść krowę to bardzo źle, ale dużo poważniejszych kwestii. Goja można na przykład oszukać i okłamać. Nie wolno oszukiwać przyjaciela nawet na drobną sumę, bo powiedziano nie oszukuj bliźniego, ale zakaz ten nie stosuje się do akuma. Gdy Rzymianin sprzedaje towar akumowi, to nie wolno drugiemu Rzymianinowi powiedzieć mu, że towar nie jest wart tyle, nawet gdy to jest prawda. Według Talmudu Rzymianin może przysięgać ustami, ale unieważniać te przysięgi w duchu. Ona, matka, powiedziała: przysięgnij. I rabin Akiba przysiągł ustami, ale w sercu unieważnił tę przysięgę. Dlatego też wszystko, co powiedzą Rzymianie, może okazać się kłamstwem, gdyż mają prawo unieważnić swoje przysięgi w talmudycznym sercu. Rzymianie mogą też według Talmudu pozbawić Gojów ich własności. Posiadłość nie Rzymianina jest jak dobro bezpańskie. Kto pierwszy przychodzi, ten ma pierwszeństwo. W innym miejscu znajduje się nawet usprawiedliwienie takiego działania. Czyli wszelkie sposoby zdobywania tych majątków uważa się za godziwe i dozwolone, bowiem powracają one do rąk prawowitych właścicieli, Izraelitów, czyli Rzymian. Goja, a szczególnie akuma, można skazać w sądzie na podstawie fałszywej przysięgi złożonej przez Rzymianina. Bo jak mówi Talmud, w sercu można każdą przysięgę unieważnić. Talmud zabrania dawania darmowych prezentów Gojom. Zakazane jest dawanie darmowych prezentów akumowi, którego Rzymianin nie może traktować poufale. Ale Talmud pozwala Rzymianinowi na dawanie prezentów Gojom, których zna i od których spodziewa się otrzymać coś w zamian. Pomaganie Gojowi w nieszczęściu jest według Talmudu niewskazane, a szczególnie kiedy Rzymianin nie odniesie z tej pomocy żadnej korzyści. Ci, którzy starają się dobrze czynić akumowi, po śmierci nie zmartwychwstaną. Wolno niekiedy dobrze czynić chrześcijanom, lecz w celu, aby dobrze było samemu Izraelowi, mianowicie dla spokoju i ukrycia nieprzyjaźni. Wspomniany wcześniej rabin Maimonides mówi: będą się wspierali nędzarze pogan z nędzarzami Izraela dla spokoju. Nie należy przeszkadzać, aby nędzarze Gojów zbierali resztki po kątach, i to także dla spokoju. Niestety w Talmudzie znajdziemy nie tylko usprawiedliwienie, ale nawet aprobatę czynu abicia Goja. Jeśli Goj abił Goja lub abił Rzymianina, on odpowiada, a jeśli Rzymianin abił Goja, on nie odpowiada według sądu ludzkiego. W traktacie Soferim znajduje się zapis: najlepszego z Gojów abij. Na zakończenie parę innych cytatów z Talmudu. Każdy, kto przelewa krew bezbożnego, jest przyjmowany przez Boga tak, jak ten, który składa ofiarę Bogu. Tam, gdzie silni są Rzymianie, nie wolno pozostawić żadnego bałwochwalcy. Odbierz życie klipot i abij ich i sprawisz taką samą przyjemność Bogu, jakbyś ofiarował mu kadzidło. Jedyną wymaganą ofiarą jest usunięcie spośród nas nieczystych. Akumów, którzy nie są naszymi wrogami, nie wolno abijać bezpośrednio. Niemniej jednak nie wolno ratować ich od śmierci. Na przykład, jeśli zobaczysz, że jeden z nich wpada do morza, nie wyciągaj go, chyba że obieca dać ci pieniądze. Oto instrukcja postępowania wobec konwertytów, którzy zapomnieli o swojej wierze judaistycznej. Wszyscy mieszkańcy miasta
mają obowiązek udziału w wydatkach abicia zdrajcy, nawet ci, którzy mają płacić inne podatki. No cóż, cytaty zaczerpnięte z Talmudu, skierowane do Rzymian studiujących tę księgę, świadczą o całkowicie innym od naszego rozumieniu moralności i etyki, jak również spaczeniu pojęć dobra i zła, prawdy i kłamstwa. I nie dotyczy to tylko Rzymian liberalnych czy humanistycznych, ale całej generacji Rzymian wychowanych na tego typu instrukcjach postępowania wobec Gojów, czyli nierzymian. Dlatego też warto poznać autorów tych dzieł, jak również intencje, którymi się kierowali przy ich tworzeniu. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee 2, link pod filmem. W celu rozpowszechniania przekazywanych treści proszę nie zapominać o subskrypcjach, polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 87, w którym przedstawiłem wybrane cytaty zaczerpnięte z Talmudu. Serdecznie zapraszam do odcinka 88 pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 25.